Spójrz, udało się. Wyciągnąłem go ze ściany. Może uda nam się uciec. Chodź. Pomóż mi. Pomóż mi. Film Franka Merla. A co jeśli panu powiem, że to przez nas zwolniono pana z poprzedniej firmy? Nie rozumiem. Pańską firmę przejęło Carcharis. To nic osobistego. Musieliśmy dokonać redukcji. Corputec należało do Carcharis? Pierwsze słyszę. Oczywiście, bo to nasza działka. Kupno i sprzedaż firm. Obdzieranie z aktywów. Imponujące. Tak jest, imponujące. A więc gdy tylko zwolniła się rola analityka, pomyśleliśmy o panu i innych kandydatach. Pracodawca. Już dobrze. Zanim skończymy, czy ma pani jakieś pytania? Nie. Myślę, że na tę chwilę wiem wszystko. Dobrze, ostatnie pytanie. Czy jest coś, czego nie zrobiłaby pani dla tej firmy? Nie. Jest pani pewna? A więc jak tu trafiłeś?
Ktoś napadł mnie wczoraj w moim mieszkaniu. A ty? Poszłam na drinka z siostrą, zamówiłyśmy taksówkę, potem podjechała do mnie limuzyna. Kierowca zapytał, czy chce się przejechać. Odparłam, że nie. A potem przyłożył ci szmatkę do ust? Chyba tak. Mnie też. To musiał być chloroform albo coś podobnego. Dlaczego to zrobili? Nie wiem. Tak w ogóle jestem Sandra. James. Co robisz? Nic. Sprawdzałem, czy mam przy sobie telefon. Oczywiście zabrali go razem z portfelem. Myślisz, że porwali nas dla okupu? Nic za mnie nie dostaną. Musisz coś dla kogoś znaczyć. Masz jakichś bogatych krewnych? Nie, biednych też nie. Może nie chodzi o okup. Na co ci to wygląda? Na bankowy skarbiec albo coś podobnego. Hej, co jest? Spokojnie. Co to za miejsce? Jakieś zamknięte pomieszczenie. Jestem Sandra, a to James. My też dopiero się ocknęliśmy. O jednym mogę panią zapewnić. Jeśli panią zatrudnimy, nigdy nie będzie pani chciała zmienić pracy. Naprawdę zatrudnilibyście państwo kogoś bez rzeczywistego doświadczenia w biznesie? Zapewne nie, ale kto wie. Jak wynika z pani raportu, wszyscy nasi kandydaci mają bogate doświadczenie biznesowe, ale z uwagi na pani dogłębną znajomość naszej firmy, wręcz musimy panią zatrudnić, aby utrzymać nasze sekrety w tajemnicy. Tak czy inaczej dochowam tajemnicy. Z pewnością. Jak uciekniemy z tej nory? Drzwi są solidne. Przestań. Łapy precz. Jesteś cała? Uspokój się. Kończy nam się czas. Czy chce mnie pan o coś zapytać? Tak. Od kiedy mogę zacząć? Jeśli przejdzie pan pomyślnie następną rozmowę, zatrudnimy pana od razu. Czego chcesz? Chcę, żebyś się uspokoił. Nikt z nas cię nie skrzywdzi. Jesteśmy przyjaciółmi, prawda, James? Oby. Nie przedstawiłaś się jeszcze. Jestem Bill. Dziewczyna, którą odepchnąłeś, to Sandra. Nie znamy jeszcze leżącego wielkoluda. Jak się nazywasz? Keith. Czy następna rozmowa ma sprawdzać coś konkretnego? Nie. Wystarczy, że zachowa pan swój chłopięcy zapał. Da pan radę? On krwawi. Musimy zatamować krwotok. Gdzie jesteśmy? Nie wiemy. Zostaliśmy uwięzieni. Drzwi mają 4 zamki szyfrowe. Czy on żyje? Jeszcze tak. Billy. Czy to jakieś lesbijskie imię? O co ci do cholery chodzi? Wyluzujcie. Musimy trzymać się razem. Jesteśmy obserwowani. Sami spójrzcie. Skurczysyn. Czy to kamera? Tak. Skąd wiesz? Bo nie urwałem się z choinki. Pracowałem przy systemach bezpieczeństwa. Słyszą nas? To możliwe, jeśli umieścili tu mikrofon. Może być wszędzie. Na przykład w szybie wentylacyjnym. Czego od nas chcą? Może ich to podnieca? Może umieścili tu szyb, żeby nas zagazować? Nie, jeśli chcieliby nas zabić, to już byłoby po nas. To czego chcą? Cholera.
Cholera. Zabrali mi fajki. I to twój największy problem? Tak. Wypalam paczkę dziennie, żeby radzić sobie ze stresem, a to bardzo stresująca sytuacja. Masz szansę rzucić palenie. Lubię palić. Lubię smak papierosów. Lubię czuć ich zapach na swoich ubraniach. A najbardziej lubię to, że wkurzają niepalących. Masz z tym jakiś problem? Ja nic nie mówiłem. Mam prawo palić. A jeśli stracę 10 lat życia, to chociaż skrócę starość. Słyszysz mnie? Z mięśniakiem jest nas 5. To już impreza. Jak się nazywasz? Mike. Co pana najbardziej denerwuje? Nie lubię oceniania po pozorach. I jak to? Mam na myśli ocenianie ludzi, ich majątku i inteligencji, bazując jedynie na ich wyglądzie. To naprawdę mnie wkurza. Jak głowa? Wciąż boli. Krwawiłeś z niej, ale Billy cię opatrzyła. Dziękuję. Jakim cudem cię tak pobito? Zeszłej nocy 5 facetów napadło mnie w moim domu. Broniłem się z całych sił. Sprzedali mi kilka ciosów, powalili mnie i przyłożyli szmatkę do ust. Rozpoznałeś ich? Nie. Założyłem, że to przypadkowi złodzieje. Może właśnie o to chodzi. Może zostaliśmy losowo wybrani. Mam dzisiaj rozmowę o pracę. Może zorientują się, że coś jest nie tak, jeśli nie przyjdę. W jakiej firmie? Na pewno o niej nie słyszałeś. Przekonajmy się. Korporacja Carcharis. O mój Boże. Ja też biorę udział w ich rekrutacji. Ja też dziś miałam przyjść na 3. rozmowę. Nie chrzan się. Ty też? Wiemy już, co nas łączy. Rozumiem, że taki kujon jak ty ubiega się o to stanowisko, ale nie wierzę, że reszta nadaje się do Carcharis. To uwierz. Jakie masz kwalifikacje? Jestem współzałożycielką firmy, która podwajała ich przychody co kwartał od 3 lat, zanim weszli na giełdę. A ty? Od 5 lat jestem partnerem w firmie konsultingowej. Ja od 7 mam swoją firmę konsultingową. Znalazłeś na to czas pomiędzy podnoszeniem ciężarów? Wyjaśnijmy to sobie. Ćwiczę, żeby zachować formę, jasne? Więc przestań ze mną pogrywać. Żaden problem, bo skopię ci tyłek. Zrozumiałem. A ty? Ja też skopię ci tyłek. Pytałem, dlaczego ubiegasz się o to stanowisko. Sama nie wiem. Może dlatego, że napisałam doktorat o Carcharis. Poważnie? Tak. Przynajmniej wiem, z kim konkuruję. Ja mam najmniej kwalifikacji. Od przynajmniej pół roku jestem bezrobotny. Wysłałem im swoje CV i zaprosili mnie na rozmowę, ale... Sam nie wiem. Powiedzieli, że szukali dokładnie kogoś takiego jak ja. Teraz nie wiem, co o tym myśleć. Dobra. Wszyscy ubiegamy się o to samo stanowisko. Ale co to znaczy? Słyszeliście? Skąd to dochodzi? Czy ktoś ma telefon? Jest tam. Dlaczego umieścili go w szybie? Nieważne, będziemy mogli wezwać pomoc. James, podsadź mnie. Jak? Przykucnij, wejdę ci na ramiona. Niech zgadnę, byłaś cheerleaderką? W liceum. Nie znoszę cheerleaderek. Jest przykręcona. Proszę.
Spróbuj poluzować śruby. Dlaczego ją masz? Zawsze trzymam jedną w ukryciu na wszelki wypadek. Mózgowiec i mięśniak. Koleś ma wszystko. To działa. Udało się. Jest tam telefon? Tak. Zadzwońmy na 112. A jeśli to podstęp, przekonajmy się. Coś tu nie gra. Pogotowie, w czym mogę pomóc? Musimy się stąd wydostać. Uspokój się. Daj mi telefon. Nie, ja to załatwię. Oddawaj. Nie. Przestańcie. Daj go. Pogadaj z nimi. Halo? Jeśli nic państwu nie grozi, nie. Zostaliśmy porwani, jest nas 5. Pańskie nazwisko i lokalizacja? James Harris, nie wiemy, gdzie jesteśmy. Proszę namierzyć ten telefon. Nie mogę tego zrobić, przełączę pana do policji. Halo? Co się dzieje? Ktoś dzwoni. Odbierz. Nie odbieraj. Zrób coś. Może ktoś chce nam pomóc, a policja? Sprawdź, kto to i przełącz się. Halo? Pozbądź się policji. Powiedz, że żartowałeś. Spróbują oddzwonić, ale tylko ja mogę dzwonić na ten numer. Zrozumiano? Tak. Rób, co mówię. Pozbądź się glin, albo spotka was coś bardzo złego. Kto to? Halo? Czy to jakiś żart? Tak. Spieprzaj, psie. Zrobione. A teraz włącz mnie na głośnik, żeby pozostali mnie wysłuchali. Ostrzegam, że jakikolwiek kontakt z władzami jest surowo zabroniony, a poza tym jest bezużyteczny. Zapewniam was, że tego telefonu nie da się namierzyć. Pozwala na wykonanie jedynie 5 telefonów wychodzących. Zostały wam 4. Miały być przeznaczone na powiadomienie waszych bliskich, a więc mądrze wykonujcie pozostałe połączenia. Kim jesteś? To ja prowadziłem z wami rozmowy kwalifikacyjne, z wami wszystkimi. Czego od nas chcesz? Czy ktoś z was kojarzy rekina piaskowego? Pochodzi z Australii i jest jednym z najbardziej fascynujących stworzeń na Ziemi. Nie tylko ze względu na swoją legendarną zaciętość, ale także z powodu unikalnych sposobów rozmnażania. Kiedy samica zachodzi w ciążę, ma pół tuzina potomstwa w jednym łonie. Małe, więc są zmuszone zjadać się nawzajem, żeby przetrwać. Tego właśnie pragniemy w Carcharis. Nasi pracownicy muszą mieć instynkt zabójcy. Z naszych rozmów wynika, że wszyscy macie kwalifikacje, by do nas dołączyć. Jednak miejsce jest tylko jedno. Zajmie je osoba, która przejdzie przez te drzwi. Jak widzicie, mają one 4 zamki szyfrowe. Gdy się rozłączę, nie odkładajcie daleko telefonu. Kiedy ktoś z was zginie, zadzwonię z pierwszym szyfrem, który otworzy pierwszy z 4 zamków. Kiedy umrze druga osoba, zadzwonię z drugą kombinacją i tak do skutku, aż wszystkie 4 zamki zostaną otwarte, a przed najbardziej bezwzględnym z was otworzą się drzwi do wolności i nowej kariery w Carcharis. Zostawię was samych. Jestem pewien, że selekcja naturalna zadecyduje o wyniku. Halo? To musi być jakiś żart. Oddzwoń. Nie. Mówił, że mamy 4 połączenia. Jeśli to zrobimy, zostaną 3. Myślicie, że Carcharis naprawdę chce, żebyśmy się pozabijali? Dlaczego nie? Myślisz, że tak zatrudniają wszystkich pracowników? To niemożliwe. Ludzie szukaliby zaginionych osób, w końcu wpadliby na trop Carcharis. Niekoniecznie. Dlaczego? Ponieważ trzymają się na uboczu, są w tym najlepsi. Czy pracując nad doktoratem natrafiłaś na jakieś informacje na temat systemu rekrutacji? Nie mogłam nic o tym znaleźć, ale odkryłam, że nikt nigdy nie odszedł z firmy. Założyłam, że wszyscy tak bardzo lubią w niej pracować. A co z rodzinami ofiar?
Czy ktoś ma małżonka? A dzieci? Tak myślałam. Dlatego nas wybrano. Rzeczywiście nie pamiętam, aby ktokolwiek w Carcharis miał rodzinę. Pewnie. Nikt nie będzie za nami tęsknił. Mów za siebie. No tak, bo świat się zawali, gdy straci jednego mięśniaka. Rób tak dalej, a będziesz pierwszy. Nikt nie będzie pierwszy. Nikt nikogo nie zabije. Wymyślimy, jak się stąd wydostać. Nie widzę powodu, dla którego powinniśmy mu wierzyć. Ale poznałeś jego głos. To on z nami rozmawiał. Pewnie, ale te zasady, zamki. Nie mamy gwarancji, że do nas zadzwoni i że szyfry zadziałają. Zadzwoni i zadziałają. Dlaczego tak uważasz? Bo to wszystko ma sens. Chcą, by dołączył do nich najbardziej bezwzględny z nas. Tak w czasach świętego Cesarstwa Rzymskiego wybierano następnego katolickiego papieża. Zamykano wszystkich nominowanych biskupów w kaplicy sykstyńskiej, aby walczyli ze sobą, aż pozostanie tylko jeden kandydat. Wierzono, że ten, który przetrwa, jest wybrankiem Boga. Ma to sens, prawda? Właśnie takiego gnoju można spodziewać się po Kościele katolickim. Masz coś do katolików? Tak, jeśli nim jesteś. Przestańcie, Mike. Oni właśnie na to czekają. Chcą, żebyśmy walczyli między sobą, aż ich popieprzony plan nabierze sensu, jasne? Masz lepszy pomysł? Będziemy trzymać się razem i znajdziemy jakieś wyjście nie obejmujące zabijania. Jak? Musimy ustalić, że nie zrobimy tego po ich myśli i może wyjdziemy stąd cało. Albo umrzemy. Mówił, że mamy 4 połączenia wychodzące. Mówił też, że nie można go namierzyć. I zakazał wzywania policji. Możemy powiadomić przyjaciół i spróbować złamać szyfry, albo znaleźć inne wyjście. Musimy współpracować. Racja, warto spróbować. Zawrzyjmy pakt, że nikt nie zginie. Zgoda? Powiedzmy, że został pan poproszony o wystąpienie w imieniu Carcharis przed grupą akcjonariuszy z firmy, którą chcemy kupić. Jej prezes wstaje, by pana przedstawić, ale z powodu jakiegoś okropnego nieporozumienia nie tylko myli pańskie nazwisko, ale także nazwę pańskiej organizacji. Rozbrzmiewają gromkie brawa. Wchodzi pan na podium i widzi pan pełną salę. Scena należy do pana. Co pan robi? Brzmi to jak niepokojący sen. Tak, ciągle je miewam, ale to nie sen. Co pan robi? Zignorowałbym to. Nie przyszedłem tam promować siebie czy Carcharis, a przekonać akcjonariuszy, żeby sprzedali firmę. Dlaczego miałbym ryzykować zawstydzeniem ich prezesa? Poza tym wątpię, że ktokolwiek zapamięta moje nazwisko. Właśnie tak. Dobrze, następne pytanie. Co pana denerwuje? Tak szczególnie? Tak, czemu nie? Chyba nie ma niczego takiego. Nie? Coś musi pana wkurzać. Próbuję się nie denerwować. Staram się mierzyć z trudnościami. A więc stosuje pan podejście żyj i daj żyć. Właśnie tak. Dobrze wiedzieć. Może zaprezentuje pan to podczas kolejnej rozmowy. Przeszedłem dalej? Na to wygląda. Jeszcze jedno. Czy jest coś, czego nie zrobiłby pan dla tej firmy, jeśli to pana zatrudnimy?
Myślę, że to zależy od sytuacji. Zapewne. Dzięki. Daj znać, jak ci poszło. Cześć, James Harris? Znamy się? Nie. Zgadzacie się? Ja tak. Ja też. Pewnie. Żadnego zabijania. Pasuje mi to, tylko co na to mięśniak? Zgoda. Dobrze. Kto chce zadzwonić? Do kogo zadzwonisz? Do mamy. Co cię tak bawi? Twardziel jest mamin synkiem. Mogłem się domyślić. O co ci chodzi? O to, że czuję się jak gówno. A ja mam pękniętą czaszkę i pewnie złamane żebro. Pobiło mnie 5 kolesi. A jaką ty masz wymówkę? Potrzebuję pieprzonej fajki. Miałeś zadzwonić do mamy. Zmieniłem zdanie. Na pewno? Może później. Dobrze. Jacyś chętni? Mogę zadzwonić do siostry. Chyba pamiętam jej numer. Cześć, tu Christina. Przepraszam, że nie odebrałam. Cześć, tu Sandra. Wiem, że zwykle nie odbierasz, ale liczyłam, że tym razem będzie inaczej. Nie mogę teraz tego wyjaśnić, ale nie możesz do mnie oddzwonić i nie wiem, czy będę mogła jeszcze do ciebie zadzwonić, ale... Błagam, odbierz, jeśli zadzwonię. Pa. Pieprzyć to. Może po prostu wyważmy drzwi. Próbowaliśmy. Nie, ty próbowałaś. Zróbmy to razem. Mike pewnie przebije je na wylot, jeśli się rozpędzi. Co ja ci mówiłem? Wiem, pamiętam. Zabijesz mnie jako pierwszego, ale zawarliśmy przyjacielski pakt, więc pieprz się. Czy nazwałby się pan wybuchowym człowiekiem? Wręcz przeciwnie. Ale gdy już się zdenerwuję, sam pan rozumie. Myślę, że rozumiem. Poczekajcie. Może tak będzie lepiej. Może powinniśmy mu na to pozwolić.
Co takiego? Sam jest sobie winny. Nie możemy, nie będzie odwrotu. Jeśli on umrze, zginiemy wszyscy. James ma rację, musimy go powstrzymać. Widzieliście? Próbował mnie zabić. Zrobiłby to. Przepraszam. Straciłem głowę. Jest pan w formie. Czy jeśli musiałby pan zrezygnować z ćwiczeń na rzecz tej pracy, wciąż chciałby pan dla nas pracować? Jak to? No wie pan, biegi, pływanie, podnoszenie ciężarów, ćwiczenia fizyczne. Co, gdyby musiał pan je porzucić? Dlaczego musiałbym to zrobić? Pytam hipotetycznie. Nigdy nie byłem dobry w takich pytaniach. Na egzaminach z matematyki pytają o punkt zderzenia pociągów jadących na siebie z różną prędkością. Ja odpowiedziałbym, że i tak będą musiały się zderzyć, więc nie ma znaczenia, w jakim punkcie do tego dojdzie. Kogo to obchodzi? Najważniejsze, by ewakuować pasażerów, prawda? To nie jest test predyspozycji. Wyniki pańskiej firmy mówią same za siebie. Przepraszam. Nigdy nie byłem dobry w testach, dlatego założyłem firmę. To dlaczego chce pan do nas dołączyć? Prawdę mówiąc, aby więcej zarabiać. I tak będzie, jeśli pokona pan pozostałych kandydatów. Ale najpierw musi pan przejść ostatnią rozmowę. Poradzi pan sobie? Mam taką nadzieję. Dobrze, a więc ostatnie pytanie. Czy jest coś, czego nie zrobiłby pan dla tej firmy, jeśli to pana zatrudnimy? Hipotetycznie? Nie, dosłownie. Chyba nie. Nie brzmi pan przekonująco. Nic nie przychodzi mi do głowy. Dobrze, doskonale, dziękuję. Przygotuję coś na przyszły tydzień, dobrze? Tak jest. Kto tam? Dostawa. Sprowokował mnie. Zrobił to specjalnie. Sami słyszeliście. Podoba mu się to całe gówno. Zmanipulował was, żebyście obrócili się przeciwko mnie. To część jego gry. Twierdzisz, że chciałem, żebyś mnie zaatakował. Tak, może.
Powinniśmy schować go do szybu, w bezpieczne miejsce. Żebym go nie dosięgnął? Żeby nikt go nie dosięgnął. To niebezpieczne. Ty też masz pasek. Odłożę go. A ty, Keith? Pewnie. A buty? Co z nimi? Je też powinniśmy schować. Kosztowały $400. Zostają ze mną. Mogą posłużyć jako broń. Widzieliście, jaką dźwignię mi założyła? Dobra, czyli powinnam schować się w szybie. Jeśli się zmieścisz, byłoby super. Zgadzam się z Sandrą, obcasy powinny trafić do szybu, aby było sprawiedliwie. Dobra, ale nikt ma ich nie dotykać. Daj paski, schowam je tam. Okulary też. To też. Przykucnij. Opuść mnie. Nie wyjdę bez tych butów. Od miesięcy je spłacam. Jesteś aż tak spłukana? Spędziłam 6 lat w koledżu i na doktoracie, więc tak. Musiałaś zrobić wrażenie na Carcharis. W końcu poświęciła im doktorat. Gdy zaprosili mnie na rozmowę, stwierdziłam, że to moja życiowa szansa. Tylko zapomnieli wspomnieć, z czym wiąże się proces rekrutacyjny. Powinnam była się domyślić. Badałam ich przez rok. A teraz walczymy o posadę na śmierć i życie. Nie walczymy. Jedno z nas tak. Przecież przeprosiłem. Na chwilę straciłem panowanie nad sobą, ale przeprosiłem. Czego jeszcze chcesz? Nie zbliżaj się do mnie. Żaden problem. Kto ma telefon? Do kogo zadzwonisz? Nie twoja sprawa. Cześć, mamo. Tak. Nie ma mnie jeszcze w domu. Tak, dzisiaj mam 3. rozmowę. Nie chciałem mówić tego przy nim, ale naprawdę nie czuję się komfortowo. Jak my wszyscy. Tak, ale on mnie nienawidzi. Co możemy zrobić? Oddajcie mi pasek. Po co? Żebym mógł się bronić, jeśli znów mnie napadnie. Schowaliśmy je, aby chronić wszystkich. Przed nim, nie przed nami wszystkimi. Nie ufacie mi? Dziękuję za wszystko. Zawarliśmy pakt, żadnych pasków, wybacz. Dobra. Co chcesz zrobić? Nic. Jeśli znów mnie zaatakuje, będę się bronił. Tak, jestem. Niech go zatrzyma, to tylko krawat. Dobra. Dziękuję. Kocham cię. Dobrze. Pa. Spróbuję się z nim zaprzyjaźnić. To najlepsza szansa na zawarcie pokoju, nie sądzicie? Wiesz, stary, przypadkiem słyszeliśmy, jak się rozkleiłeś. Musisz być zażenowany. Przestań.
Powiedziałem coś złego? Nic nie sprawi, że znienawidzę cię jeszcze bardziej. Nie dam się znów nabrać. Na co? Chcesz, żebym cię sprał, żeby pozostali uznali mnie za nieobliczalnego. Ale nie zrobisz tego. Nie. Nic mi nie zrobisz. Pozwolisz z siebie drwić? I jak mięczak. Nie możesz ciągle ich rozdzielać. Niech się tłuką. Oto moje pytanie. Co pana najbardziej denerwuje? Ludzie mnie irytują. Ludzie? Szczególnie ci głupi. Szkoda mi czasu na głupotę. Właśnie takiego nastawienia szukamy w Carcharis. On go zabije. Pozwól mu, Keith ma rację. Mike jest nieobliczalny. Co sądzisz? Nie wiem. Sam przyznał, że traci nad sobą kontrolę. Tak będzie bezpieczniej. Co powiemy policji, gdy w końcu stąd wyjdziemy? Powiemy, że to była samoobrona, co jest prawdą. Widzieliśmy, jak próbował zabić Keitha. Fajnie ci teraz? Nie żyje? Tak. Chryste. Znów mnie zaatakował. Sami widzieliście. Billy, daj mi krawat. Pewnie i tak by się wykrwawił. A wcześniej mógłby nas zabić, prawda? O Boże. Halo? Słuchaj uważnie, bo powiem to tylko raz. 59273. To był on? Podał szyfr? Tak. Na co czekasz? Spróbujmy. Nie wiem, czy powinniśmy. Na pewno chcemy wiedzieć, czy to działa? Podaj szyfr. 59273. Mamy jedną odpowiedź. Może będzie łatwiej je wyważyć.
Dobra, oto scenariusz. Przechodzi pan obok kościoła. Nagle zauważa pan na chodniku jutowy worek. Z ciekawości zagląda pan do środka. Okazuje się, że jest wypchany $100, dosłownie setkami banknotów. Co pan robi? Podnoszę worek, ale nie odchodzę. Stoję w miejscu przez kilka minut. Może udaję, że gdzieś dzwonię. Dlaczego? Na wypadek podstępu. Jeśli ktoś oskarży mnie o kradzież, mogę powiedzieć, że właśnie miałem zanieść go do środka. Ale co potem? Wymieniam wszystko na czeki. Na wypadek, gdyby banknoty były znaczone. Po tygodniu połowę pieniędzy przeznaczam na darowiznę dla tego kościoła. Czyli nie poczuje się pan winny, jeśli zabierze pan tylko połowę? Nie. A co jeśli by pan wiedział, że pieniądze należą do kościoła? Powiedzmy, że mówiono o tym w wiadomościach. I tak zwróciłbym tylko połowę. Dlaczego nie całość? Sami są sobie winni, że je zgubili. Czyli to wina kościoła. Ale może wspomniałbym o tym na spowiedzi. Podoba mi się to. Dobra, ostatnie pytanie. Czy jest coś, czego nie zrobiłby pan dla tej firmy, jeśli to pana zatrudnimy? Nie. O ile byłoby to legalne. A co jeśli nie? Co takiego? Pyta pan poważnie? Śmiertelnie poważnie. Co jeśli poprosiłbym pana o złamanie prawa? Bałbym się, że wpadnę. A co jeśli zagwarantowałbym, że nigdy pan nie wpadnie? Wtedy byłbym gotowy na wszystko. A obiekcje moralne? To zostanie między mną a Bogiem. A jeśli bym tu pracował, nie mieszałbym go w to. Doprawdy. Zanotuję to. A więc co teraz? Może zaczniesz walić łbem w drzwi, dopóki któreś nie pęknie. Jesteście przezabawni. Możemy ich pokonać. Co masz na myśli? Carcharis. Możliwe, że policja nas nie znajdzie, ale możemy przekazać im, co się dzieje. To wbrew zasadom. Co z tego? Najwyżej nas zabiją. Najwyżej? To bez sensu. Carcharis wywinie się ze wszystkiego. Są zbyt dobrzy w tym, co robią. A ty co sądzisz? Nie warto ryzykować. Powinniśmy obdzwonić przyjaciół, jak mówiłeś. Jak zapiekanka? Była całkiem dobra, jak na danie zrobione z pasterzy. Podać ci coś jeszcze? Rachunek. Spokojnie, to na koszt firmy. Nie mogę na to pozwolić. Pewnie, że tak. Raz na jakiś czas mogę postawić posiłek koledze. Dziękuję, ale nalegam. Daj spokój. Widzę, że ostatnio było ci trudno. Pozwól mi na to. Doceniam to. To bardzo miłe, ale... Dostałem nową pracę. Naprawdę? Jeszcze nie, ale jestem blisko. Jutro idę na ostatnią rozmowę. Chyba zostało tylko kilku kandydatów. Mam dobre przeczucie. To świetnie.
Czyj to numer? Maggie. Jest kelnerką w restauracji, do której chadzam. Prosiła, żebym zadzwonił. I nie zadzwonisz? To chyba kiepski moment. Kobiety cię zawstydzają? Chcę odzyskać buty. Mike nie żyje. Zagrożenie minęło. Myślę, że powinny tam zostać. Zimno mi w stopy. Załóż buty Mike'a. Już ich nie potrzebuję. Pozwól mi zabrać buty. Wybacz. Sandra? Zgadzam się z Jamesem. Chrzanić to. Chcesz zadzwonić do siostry? Nie, miałam już swoje połączenie. Zostały nam tylko 2. Możesz użyć mojego, jeśli nikt nie ma nic przeciwko. Mam to gdzieś. Cześć, tu Christina. Przepraszam, że nie odebrałam. Cześć. Zgaduję, że nie odsłuchałaś poprzedniej wiadomości. Nie możesz do mnie oddzwonić, a to pewnie mój ostatni telefon. Przykro mi, że nie pogadałyśmy i... Przykro mi z wielu różnych powodów. Nie zawsze można odebrać. Jestem pewna, że zrobiła to celowo. Dlaczego tak sądzisz? Nie mamy dobrych relacji. Mówiłaś, że byłyście wczoraj na drinku. Tak, ale byłyśmy pokłócone, a zeszła noc nie pomogła. Prowadziłyśmy razem firmę, a przecież nie powinno robić się interesów z rodziną. Chciałam sprzedać firmę, a ona nie miała pieniędzy, aby mnie spłacić, więc ją sprzedałyśmy. Nigdy mi tego nie wybaczyła. Chciałam, żeby odebrała, żebym mogła ją przeprosić. Jesteśmy żałośni. Utknęliśmy z telefonem i nie mamy do kogo zadzwonić, albo nikt nie chce od nas odebrać. Mów za siebie. A do kogo zadzwonisz? Do nikogo. Ale to nie czyni mnie żałosnym, tylko oznacza, że potrafię o siebie zadbać. Co robisz? Ściągam buty. Powstrzymajmy ją. Niech je ściąga, jeśli tak jej zależy. Rzuć mi telefon. Zostało nam jedno połączenie. Wiem, chcę zadzwonić. Ty miałaś 2, więc rzuć mi go. Nie, nie chcę go zniszczyć. Jestem obolały. Możesz mi go proszę podać? Providence, Rhode Island? Proszę połączyć mnie z rektorem kościoła Świętego Łukasza. Czy zastałem ojca Filipa? Jestem byłym parafianinem. Dziękuję. Ojciec Filip? Mówi Keith Caverns. Byłem waszym ministrantem. Pamięta mnie ojciec? Tak.
Właściwie to niezbyt dobrze. Zrobiłem coś złego. Bardzo złego. Zabiłem człowieka. W samoobronie, tak jakby. On próbował mnie zabić, tak myślę, ale... Jestem zagubiony. Nie wiem, co robić. Dobrze, ojcze, tak zrobię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dziękuję, Ojcze. Przypomniałam sobie, do kogo chcę zadzwonić. Nie mamy już połączeń. A może kłamał co do limitu? Możliwe. Chcesz spróbować? Myślę, że warto. Mam jeszcze kilka pytań. Jest pani gotowa? Pewnie. Co panią najbardziej denerwuje? Kłamcy. Nie znoszę kłamstwa. Wie pani, uczciwość nie popłaca w biznesie. Wiem. Potrafię dochować tajemnicy, ale nie znoszę kłamstwa w żywe oczy. Skąd pani wie, że ktoś panią okłamuje? Myślę, że potrafię to wyczuć. Mieliście rację co do tych butów. Nie są zbyt wygodne? Nie. Nie zbliżaj się. Spójrzcie na ostatnie połączenie. Trwało 45 sekund i zostało wykonane 20 minut temu. Dlaczego to zrobił? Z tego samego powodu, dla którego udawał słabeusza. Chciał osłabić naszą czujność. Traktował to jako grę i planował zwyciężyć, zabijając nas wszystkich. Pięć, 2, 1, 6, 2. Teraz może nam się udać je wyważyć. Ocaliłam wam życie. Lepiej odłóż buty do szybu. Pewnie. Żaden problem. Przeczytałem pani rozprawę w całości.
Nigdy nie czytałem dokładniejszej analizy tej firmy. Jest o wiele bardziej kompleksowa niż nasze raporty. Dziękuję. To wymagało dokładnych badań. Tak mniemam. Odniosłem wrażenie, że pisze pani o nas całkiem pochlebnie i doszła pani do wniosku, że my, jako Carcharis, torujemy sobie drogę do wielkiego biznesu. Czy słusznie myślę? Tak. Dobrze. Więc mam do pani pytanie. Proszę o szczerą odpowiedź. Czy napisała pani ten raport, żebyśmy panią zatrudnili? Nie. Poczułam się zaszczycona, gdy pan zadzwonił i z pewnością przyjęłabym tę pracę, ale zawsze chciałam poświęcić się nauce. Widzę to w pani dokumentach. A więc właśnie skończyła pani studia. Tak, uczyłam się odkąd pamiętam. Można powiedzieć, że zostałam zinstytucjonalizowana. Jak to? Nie chciałam odchodzić. Nie jestem zwolenniczką zmian. Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie. Czy jest coś, czego nie zrobiłaby pani dla tej firmy, jeśli to panią zatrudnimy? Co ma pan na myśli? Przecież to pani nas prześwietliła. Zna pani nasze sekrety. Proszę użyć wyobraźni. To prawda, natknęłam się na kilka rzeczy, których nie umieściłam w raporcie, ale i tak zgodziłam się na tę rozmowę i jak mówiłam, chętnie przyjęłabym tę posadę, a więc nie. Zrobiłabym wszystko, aby przyczynić się do rozwoju tej firmy. Bez żadnych pytań. Skoro Keith nie zadzwonił, zostało nam jedno połączenie. Nie mam do kogo zadzwonić. Chciałam tylko zabrać mu telefon. Musi być ktoś, z kim chcesz porozmawiać. Jakiś przyjaciel. Nie znam ich numerów. Wszystkie są w moim telefonie, którego nie mam. Może zadzwonisz do tej kelnerki. Jutro idę na ostatnią rozmowę. Chyba zostało tylko kilku kandydatów. Mam dobre przeczucie. To świetnie. Co to za praca? W korporacji Carcharis. Nie kojarzę. Dowiedziałem się o nich dopiero przed rozmową. Czym się zajmują? Przejmują inne firmy, coś jak firma konsultingowa. Działają na uboczu. Brzmią na bezwzględnych. I pewnie tacy są. Szkoda. Świat korporacji sprowadzi na manowce kolejnego miłego faceta. Poczekaj, mam jeden numer. Czyj? Kolesia, z którym spotkałam się wczoraj. Mogę do niego zadzwonić, prawda? Dlaczego nie? Jesteś pewien? Tak, dzwoń. Cześć, Pete, to Billy. Z wczoraj. Chciałem, żeby zadzwoniła, abyśmy mogli pogadać. O co chodzi? Nie ufam jej. Myślę, że pogrywa jak Keith. Nie sądzę, że chce nam pomóc. Myślę, że woli zdobyć szyfry i wyjść stąd sama. To co zrobimy? Nie wiem. Myślałem, że zdołamy uciec, jeśli zachowamy spokój, ale myliłem się. Jeszcze nie wszystko stracone. Jeśli tylko będziemy trzymać się razem, będziemy mieli przewagę. Nie będzie mogła nas dopaść. Zgoda?
Zgoda. Pieprz się. Coś ty zrobiła. To nieważne. Nie rozumiecie? Telefon nam nie pomoże. Nikt nam nie pomoże. Wszyscy zginiemy. Co się stało? On pracuje dla Carcharis. Zapytał, jak idzie mi rozmowa. Powiedział, że jest zaszczycony, że wykorzystałam na niego swoje połączenie. Zabrał mnie wczoraj na randkę, żeby mnie odurzyć i przyprowadzić tutaj. Ten telefon był naszą jedyną nadzieją, bez obaw. I tak dostarczą nam kod, jeśli ktoś umrze. Dlaczego tak sądzisz? Na pewno mają plan awaryjny. Zawsze wszystko dopinają. Jak podadzą nam kod, jeśli nie mamy telefonu? Nie wiem. Dowiedzmy się. Co panią najbardziej denerwuje? Muszę przyznać, że koncepcja sprawiedliwości. Proszę wyjaśnić. Sprawiedliwość. Współczujący ludzie, którzy uważają, że wszyscy powinni być sobie równi. Świat tak nie wygląda. A ludzie, którzy uważają, że powinien, są naiwni bądź niekompetentni. Myślałam, że ci ulży. Nie ufasz mi? Myślę, że powinniśmy schować broń. James? To bez sensu. Nie mamy telefonu, więc i tak nie dostaniemy kodu. Pośpieszyłam się. Nie, to dobrze. Jeśli zadziała, będziemy mieli większą szansę na ucieczkę. Powiedzmy, że doszło do katastrofy ekologicznej dla Carcharis. Morska platforma wiertnicza uległa awarii, rozlewając miliony galonów ropy do oceanu. Do Carcharis należą 3 firmy, które mogą być za to odpowiedzialne. Firma, która zbudowała platformę, firma, która ją obsługuje i firma, która jest właścicielem ropy. Proszę to przemyśleć. Jak rozwiązałaby pani tę sytuację? Obwiniłabym najsłabszych. Najsłabszych. Ale jak? Zmusiłabym najmniej dochodową z firm, aby wzięła na siebie całą odpowiedzialność. Potem sprzedałabym prasie jakąś szemraną plotkę na jej temat, tak aby doprowadzić do wybuchu skandalu i spadku jej akcji, a w rezultacie sprawić, że społeczeństwo ją znienawidzi. Dlaczego? Aby odwrócić uwagę od pozostałych firm i dać im szansę na przetrwanie. Poza tym zmiany wydatków mogłyby doprowadzić do zwiększenia zysków pozostałych firm. Podoba mi się pani sposób myślenia. W ogrodach też usuwa się słabych, żeby silni mogli się rozwijać. Dobrze, ostatnie pytanie. Czy jest coś, czego nie zrobiłaby pani dla tej firmy? Nie. Jest pani pewna? Sprzedałam firmę, którą założyłam z siostrą wbrew jej woli, ponieważ chciałam zdobyć pracę taką jak ta. Obiecuję, że nie będzie pan zawiedziony, jeśli mnie pan zatrudni. Jestem pewien, że nie będę. Oczywiście mamy też 4 innych kandydatów i niestety to nie ja o tym decyduję. Rozumiem.
Ale mam co do pani dobre przeczucie. Myślę, że przystąpi pani do następnej rozmowy z silnym pragnieniem zwycięstwa. Mam taką nadzieję. Dobrze. Jeśli ktoś wkrótce po nas nie przyjdzie, zginiemy tu. Ktoś przyjdzie. Ile jeszcze wytrzymamy? Ktoś przyjdzie. Cholera. Szkoda, że nie mamy już telefonu. Moglibyśmy jeszcze raz zadzwonić do twojej siostry. Mogłeś zadzwonić do tej kelnerki. Nie wiedziałbym, co powiedzieć. Nie jestem w tym dobry. W czym? No wiesz, w relacjach z kobietami. Ze mną dobrze ci idzie. Powiedziałem im, że łatwo się adaptuje. Nie powinienem tego robić, ale znajdzie tu pani wszystkie informacje o pani konkurentach. Jeśli dobrze to pani rozegra, wykończą się nawzajem. Stąd wiedziałam, że będziemy w finałowej dwójce. Co masz na myśli? I tak na wszelki wypadek kazałem naostrzyć krawędzie osłony wentylatora. Podobno stanowią doskonałe ostrze. Musiałam tylko udawać twoją przyjaciółkę. O czym ty mówisz? To samo powiedziałam siostrze. W biznesie nie ma miejsca na przyjaźnie. Przestań. Mamy jeszcze chwilę. Ma pan jakieś pytania? Zastanawiam się, jak dostałem się na tę rozmowę. Zakładam, że sam pan się do nas zgłosił. Ujmę to inaczej. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że mógłbym pracować w korporacji, ale po dzisiejszej rozmowie widzę siebie w Carcharis. To cudowna firma, jednak nie sądzę, że mam największe kwalifikacje spośród wszystkich waszych aplikantów. Gdzieś tu to mam. Ach tak, łatwo się pan adaptuje. Czy to prawda? Tak, tak uważam. Szkoda. Świat korporacji sprowadzi na manowce kolejnego miłego faceta. Najpierw muszą mnie zatrudnić. A czym będziesz się zajmować? Będę analitykiem strategicznym. Dobrze za to płacą? W tej firmie tak. Dlatego nalegam, że zapłacę. Optymista, lubię to.
Powalisz ich. Co takiego? Na rozmowie. Na pewno świetnie wypadniesz. Wygląda na to, że należą się panu gratulacje. Ale najpierw proszę to podpisać. Co to? Umowa o pracę. Chcę zobaczyć się z szefem. Oczywiście. Podpisz. Tędy. Usiądź. Teraz zazwyczaj gratuluję zwycięzcy i wręczam mu premię za podpisanie umowy, ale dziś tego nie zrobię. Obserwując was, zrozumiałem, że nasz system jest wadliwy. Pomimo profilowania i sprawdzenia przeszłości, o wyniku wciąż może zadecydować przypadek, co oznacza, że nie zawsze zwycięża najlepszy kandydat. Wiem, że ty wiesz, że kibicowałem Sandrze, ale szczerze mówiąc, wszyscy pozostali kandydaci wykazywali się większym instynktem zabójcy niż ty. Muszę przyznać, że jestem rozczarowany dzisiejszymi wydarzeniami. Czy mam odprowadzić pana Harrisa? Nie, wyjdzie sam. Poprosisz Alana? Oczywiście. Co teraz? Wybacz, jesteś wolny. Ciesz się życiem, póki możesz. Wkrótce odwiedzą cię nasi pracownicy. Lubią mieć wszystko dopięte, sam rozumiesz. To wszystko? Tak. Przepraszam, ale mam dużo pracy. Przez ciebie muszę porozmawiać z wieloma nowymi kandydatami. A co jeśli ci na to nie pozwolę? Niby jak? A tak. Trzymam go w domu do samoobrony. Sięgnąłem po niego, gdy po mnie przyszliście. Kiedy się ocknąłem, zobaczyłem, że musieliście go przeoczyć. Postanowiłem zachować to dla siebie. Czy naprawdę myślałeś, że o nim nie wiem? Jak to? Nasi pracownicy go znaleźli. Kazałem im ci go zostawić. Każdy z kandydatów coś miał. Uznałem, że to sprawiedliwe. Dlaczego z niego nie skorzystałeś? Bo jak sam mówiłeś, nie mam instynktu zabójcy. Dlatego możesz odejść. Ale łatwo się adaptuje. Skoro tak twierdzisz, nie wierzysz mi? Być może cię nie doceniłem. Sądzę, że znajdę dla ciebie miejsce w naszej firmie.
Wołałeś mnie? Spokojnie, Alan. Nie zastrzeli mnie. Dobrze, to dlaczego trzyma broń? Bo zastrzeli ciebie. Słucham? Nie udawaj zaskoczonego. Czy naprawdę sądziłeś, że nie dowiemy się o transakcji z Corputec? Nie rozumiem. Ktoś wypuścił informacje o sprzedaży. Nie. Akcje spadły, straciliśmy miliony. Dziękuję, Alan. Nie, chwila. Poczekaj, młody, dobrze? Tylko spokojnie. Wiesz, kto to zrobił? Simpson. Nęka mnie od miesięcy, a teraz mnie wrabia. Chyba nie wierzysz, że miałem coś wspólnego z tym wyciekiem o sprzedaży Corputec. Dlaczego miałbym ryzykować? Mam obowiązek poinformować cię, że nie jesteś już członkiem naszej firmy. Zastrzel go. Dlaczego? Po prostu to zrób. Chcesz stanowisko? Utwórz je. Zastrzel go. Nie ma innego sposobu? Nie ma. Jeszcze nie rozumiesz? To właśnie esencja naszego zawodu. Otrzymałeś niesamowitą szansę. Aby ktoś mógł odnieść sukces w świecie korporacji, ktoś inny musi ponieść porażkę. W końcu tak nazywa się ta gra. Poświęcenie. Na każde zwłoki pływające w wodzie przypada gotowy je pożreć rekin. Może nie masz pojęcia, co dzieje się za kulisami, ale jeśli pociągniesz za spust, to wszystkiego cię nauczę. Pokażę ci prawdziwe oblicze wolnego rynku, który roi się od drapieżników szukających następnego kawałka mięsa. Musisz tylko zdecydować, czy jesteś rekinem, czy kolejnym posiłkiem. Witamy na pokładzie, młodzieńcze. Wszystko w porządku? Trzeba tylko tu posprzątać. Przyniesiesz Jamesowi nową umowę? Tak jest. Dobrze. Przed nami sporo pracy. Pora ubrudzić sobie ręce. Nie sądzisz? Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski.